Z tego filmu dowiesz się, jak wyglądają realne zarobki na YouTubie oraz na TikToku. Zdradzę Ci, ile YouTube zapłacił mi za 1 000 000 wyświetleń moich filmów. Dowiesz się, jak sprawdzić zarobki z reklam dowolnego kanału na YouTube oraz pokażę Ci narzędzia, które wykorzystuję do nagrywania moich filmów i do przyspieszania mojej pracy. Zaczynamy już teraz. Mój kanał YouTube założyłem w 2018 roku. Pierwsze pieniądze z reklam otrzymałem dopiero w czerwcu 2021 roku. Dopiero wtedy mój kanał mógł ubiegać się o monetyzację. Przez cały 2021 rok zarobiłem na reklamach 1693 zł. Biorąc pod uwagę ilość dodanych filmów, była to raczej symboliczna kwota, ale na szczęście wszystko poszło w dobrym kierunku. W 2022 roku ta kwota wynosiła 5820 zł, czyli miesięcznie otrzymywałem od YouTube'a około 485 zł. Przejdźmy do 2023 roku. W ostatnim czasie krótkie formy wideo podbiły internet i ja również zacząłem dodawać tego typu materiały. W tym roku dodałem 104 krótkie filmy wideo na mój kanał YouTube. Filmy te wygenerowały 380 000 wyświetleń i uwaga, ile na nich zarobiłem? Przez cały rok na wszystkich filmach shorts, które dodałem, czyli 104 filmach, zarobiłem 39 zł. Nie zwrócił się montaż nawet jednego filmu. Przejdźmy do dłuższych treści. Za 1 000 000 wyświetleń w 2023 roku YouTube zapłacił mi 16 604 zł 22 grosze. Tak wyglądają statystyki na moim kanale, ale na to, ile zarobisz na reklamach, wpływa wiele czynników, np. tematyka kanału. Mój kanał jest bardzo biznesowy i niszowy i takie kanały zazwyczaj zarabiają więcej, ponieważ przyciągają innych reklamodawców. Dodatkowo liczy się częstotliwość reklam i inne aspekty, które trzeba wziąć pod uwagę. Jeśli jeszcze nie prowadzisz kanału YouTube i chcesz sprawdzić, ile potencjalnie możesz zarobić, to najlepiej podejrzeć zarobki konkurencji. Wejdź sobie na stronę Social Blade i tutaj wpisz nazwę użytkownika, który działa w podobnej branży do Twojej i zobacz jego statystyki. Wpisałem nazwę mojego kanału i tutaj można zobaczyć wszystkie moje statystyki oraz potencjalne zarobki. Tutaj znajdują się przybliżone roczne zarobki tego kanału. One są bardzo rozstrzelone, ale dają już jakieś ogólne pojęcie o tym, ile taki kanał może zarabiać na reklamach. Zaraz zweryfikujemy sobie te kwoty i zobaczysz, jak bardzo były przybliżone do realnych wyników. W całym 2023 roku przychody z reklam na kanale YouTube wyniosły 21 763 zł 17 groszy. I zastanówmy się na chwilkę, czy ta kwota jest wysoka czy niska. Miesięczna kwota przychodów z reklam wyniosła 1813 zł, od tego trzeba jeszcze odjąć podatek. Ja w 2023 roku dodałem 68 długich filmów oraz 104 filmy shorts. Jest to duża ilość i naprawdę musiałem poświęcić mnóstwo czasu, żeby przygotować takie materiały. Każdy film zajmuje mi od kilku do kilkunastu godzin na przygotowanie. Dodatkowo niektóre filmy zlecam montażyście, żeby przyspieszyć cały ten proces. I zlecenie takiego montażu może być naprawdę kosztowne i w zależności od tego, jak długi jest film, tym droższy będzie taki montaż. Podsumowując, ta kwota jest miłym dodatkiem do całości, ale zdecydowanie nie wystarczy na utrzymanie siebie lub działalności. I tutaj warto wykorzystać inne sposoby zarabiania na YouTubie, takie jak zarabianie na afiliacjach, współprace sponsorowane. Możesz zarabiać na swoich usługach i produktach, które polecasz na filmie. Możesz zarabiać na produktach cyfrowych, czyli tak jak ja na kursach online, które znajdziesz na stronie akademia.netgo.net.pl. W opisie znajdziesz moje kursy online. Sposobów zarabiania na YouTube jest naprawdę sporo i tylko od Ciebie zależy, które z nich wykorzystasz. YouTube to nie jedyny portal, który warto wykorzystać w swoich działaniach marketingowych. Pokażę Ci, jak wygląda to na TikToku i obalę ogromny mit, który jest związany z tą platformą. Moje konto na TikToku prowadzę od ponad roku i bardzo długo zabierałem się do rozpoczęcia nagrywania filmów. Uważam się za osobę spokojną, a TikTok kojarzył mi się z imprezą, tańcem i bardzo szybkimi treściami. Dodatkowo miałem przekonanie, że jest tam tylko młodzież, no i ona nie skorzysta z moich produktów i usług, czy też szkoleń online. Nie mogłem się bardziej mylić. Przejdźmy sobie do statystyk. Ostatnio działam dużo mniej na TikToku, no i widać to po wykresie wyświetleń. Jeśli żaden nowy film się nie pojawia, no to wykres jest bardzo płaski. Jeśli są nowe filmy, no to mamy piki, a potem wszystko to spada. Dlatego jeśli chcesz działać na tym medium, no to trzeba być regularnym i dodawać te treści właśnie cyklicznie, żeby te zasięgi były odpowiednie. Druga zakładka odbiorcy. Mamy tutaj bardzo wiele cennych informacji. Przede wszystkim
od razu można obalić mit, że na TikToku są tylko dzieci. Większość moich widzów stanowią osoby powyżej 25 roku życia i mamy tutaj nawet znaczną grupę ludzi w wieku 45-54 lat. Są to osoby, które spokojnie możesz zmienić swoich obserwujących, a potem swoich klientów, jeśli będziesz miał taką ochotę. Dodatkowa zaleta TikToka jest taka, że wykorzystuję tutaj dokładnie te same filmy co na YouTubie, więc nie muszę wykonywać podwójnej pracy. Wszystko jest po prostu kopiowane 1 do 1 i udostępniam, redystrybuuję tą treść dalej. Ile zarobiłem na TikToku w 2023 roku? 0 zł. Dokładnie tyle. TikTok nie wprowadził monetyzacji w Polsce, więc nie można zarabiać na wyświetlaniu reklam. Jedyna opcja monetyzacji to właśnie pakiety filmów. Ja z niej nie będę korzystał, bo moim celem nie jest zarabianie na reklamach, tylko zachęcanie klientów do korzystania z moich produktów i usług. Teraz pokażę Ci narzędzia, bez których nie wyobrażam sobie prowadzenia YouTube'a, TikToka i mediów społecznościowych, które znacznie ułatwiają moją pracę. Pierwsze narzędzie, które codziennie wykorzystuję w mojej pracy oraz przy prowadzeniu kanału YouTube, to ChatGPT. To narzędzie jest niesamowite, daje mnóstwo możliwości i dzięki niemu oszczędzam mnóstwo czasu. Jeśli jeszcze z niego nie korzystasz, no to mam cały kurs na ten temat. Link do kursu znajdziesz w opisie i jest tam baza wiedzy na temat tego, jak skutecznie wykorzystać to narzędzie w swoich działaniach marketingowych i w pracy. Warto od początku zainwestować w płatną wersję, która jest znacznie lepsza i daje dużo więcej możliwości. Możemy na przykład dopasować czata do swoich potrzeb i stworzyć wirtualnego pomocnika, który będzie ukierunkowany na konkretny cel. GPT to najprościej mówiąc ChatGPT, który jest dostosowany do Twoich potrzeb i kontekstu, w którym pracujesz. Na przykład ja stworzyłem sobie tutaj kilku asystentów. Mamy tutaj na przykład narzędzie do obsługi mediów społecznościowych, do tworzenia treści na bloga, czy też na YouTube'a. Mamy tutaj YouTube Creator, który pomaga mi właśnie w znajdywaniu pomysłów, optymalizacji tytułów do filmów, opisów, pomaga mi tworzyć scenariusze i wiele innych rzeczy. I możesz dopasować taki model pod swoje potrzeby. O tym wszystkim mówię w moim kursie ChatGPT. Link znajdziesz w opisie. Drugie narzędzie, które wykorzystuję do nagrywania i montowania moich filmów i lekcji do kursów online, nazywa się Camtasia Studio i ono właśnie pozwala na szybkie nagrywanie. Mamy tutaj przycisk Record i wtedy nagrywa się Twoja kamerka internetowa oraz ekran i możesz umieścić siebie w rogu ekranu, możesz wyciąć tło, powiększyć tą postać, zrobić przybliżenia, dodać napisy, no i mam cały poradnik na ten temat na moim kanale YouTube. Jest to bardzo praktyczne i proste w użyciu narzędzie. To narzędzie znacznie upraszcza i przyspiesza proces tworzenia filmów. Kiedyś korzystałem z zaawansowanych programów i poświęcałem na to ogromną ilość czasu, a efekty nie były zbyt dobre, ponieważ nie jestem profesjonalistą. W tym wypadku nawet jeśli nie masz dużych umiejętności technicznych, poradzisz sobie z montażem i będziesz mógł wykorzystać wiele gotowych efektów i szablonów. Link do pełnego poradnika znajdziesz w karcie i w opisie tego filmu. Trzecie narzędzie, które wykorzystuję do tworzenia miniatur i tworzenia grafik na media społecznościowe, nazywa się Canva i daje mnóstwo możliwości. Możesz tutaj tworzyć przeróżne projekty, zarówno grafiki, jak i też proste filmy, więc zachęcam Cię do tego, żeby skorzystać z tego narzędzia, szczególnie, że mamy tutaj bezpłatną wersję, którą możesz testować dowoli i wykorzystywać większość możliwości tego narzędzia. Poradnik na temat Canvy znajdziesz na moim kanale. Jest to taka miniatura, która została właśnie stworzona w tym programie, no i pokażę Ci cały ten proces w tym bezpłatnym filmie. Link znajdziesz w opisie lub na karcie. Narzędzi, które znacznie usprawniają moją pracę, jest znacznie więcej i co chwilę powstają nowe. Bardzo uważnie obserwuję rynek i znajduję te, które realnie mogą pomóc Ci w prowadzeniu swoich działań. Jeśli chcesz poznać te narzędzia i być na bieżąco z najnowszymi technologiami, to zapraszam Cię do mojego kursu ChatGPT w biznesie, pracy i marketingu. Znajdziesz tam najważniejsze informacje, które pomogą Ci przyspieszyć Twoją pracę. Link do kursów znajdziesz w opisie, kliknij sobie w niego i zobacz pełen opis kursu, a gdy to zrobisz, zapraszam Cię do kolejnych materiałów.